RCR to nazwa naszego projektu Reincarnation Classic Resto Mod. Pięć lat budowy, tysiące roboczogodzin. Dzisiaj zobaczycie kolejny samochód ze stajni Reincarnation. Oto drugi egzemplarz naszego Resto Moda. Auto to powstało na bazie modelu 964, tak samo jak nasz poprzedni egzemplarz, czyli biała targa. Jednak jest to ewolucja pierwszego egzemplarza. W samochodzie tym dokonaliśmy naprawdę bardzo wielu zmian. Cały czas ulepszamy i staramy się dostarczyć co najlepsze dla naszych klientów. Firma Reincarnation jest już 10 lat na rynku. Zaczynaliśmy od renowacji klasycznych Porsche, takich jak 356 czy wczesne 911. Jednak to ograniczało naszą kreatywność, stąd też pomysł na zbudowanie własnego Resto Moda. Geneza powstania tego projektu sięga 5 lat wstecz. Zaczęło się od samego pomysłu, idei powstania projektu Resto Mod, pierwszych rysunków, pierwszych szkiców, aż do powstania drugiego egzemplarza. Projekty typu Resto Mod są już dość popularne na rynku, jednak chcieliśmy stworzyć coś totalnie nowego, stąd też podjęliśmy decyzję, że budujemy auto na własnych częściach, na własnych projektach i nie używamy gotowych komponentów z rynku. Chcieliśmy stworzyć coś naprawdę nietuzinkowego. Chcieliśmy połączyć klasyczny wygląd modelu F w nowoczesnym stylu. Stąd też widoczny karbon na niektórych elementach na karoserii i LEDowe oświetlenie. Czy na przykład wyświetlacz LCD, którym zastąpiliśmy klasyczny obrotomierz. Nasz wybór padł na model 964, który uważam, że jest idealny do budowy tego typu Resto Moda. Próbowaliśmy urwać każdy kilogram podczas budowy tego samochodu, stąd też docelowa waga pojazdu to 1195 kg gotowy do jazdy z pełnym zbiornikiem paliwa. Zdobyte doświadczenie na budowie pierwszego samochodu pozwoliło nam na jego rozwinięcie. Stąd też wprowadziliśmy kilka zmian. Proces budowy takiego samochodu jest bardzo długi i złożony. Zaczęliśmy od rozebrania całej karoserii, zeskanowania jej 3D. Po to, żeby posiadać całą bryłę w siatce trójwymiarowej. Następnie zaczął się proces projektowania poszczególnych elementów, takich jak zderzaki, błotniki przednie, błotniki tylne, tylny spoiler, lusterka i cały szereg niezliczonej ilości części. Każda z tych części została zaprojektowana i wyprodukowana konkretnie pod nasz Resto Mod. Nasz nietuzinkowy samochód został zaprojektowany i zbudowany przez naprawdę utalentowany team. W dalszej części odcinka opowiem Wam o zmianach, jakie dokonaliśmy w kolejnym egzemplarzu. Wprawne oko na pewno zobaczy zmianę w przednich kierunkowskazach. Podobny zabieg jak w tylnych lampach. Dołożyliśmy element chromowany, który idealnie pasuje do reszty detali, takich jak ramy szyb, podstawy lusterek, ranty felg czy też klamki. Kolejną rzeczą, którą zmieniliśmy, jest przedni zderzak. Pozbyliśmy się tego przetłoczenia w środkowej części splittera. Hamulce pochodzą od Brembo, 355 mm w środku, tarcza pływająca, 4 tłoczki. W zupełności wystarcza, żeby zatrzymać tego potwora, który się rozpędza w 3,8 sekundy do setki. Progi tutaj mamy też już zastosowane karbonowe. No i zobaczcie na to. Powstało logo RCR. Podobnie tylne hamulce również pochodzą od Brembo na tarczy pływającej. A teraz przejdziemy do komory silnika. Zrobiliśmy kolejny update naszego motoru. Tu już mamy 375 koni. Przepustnica DBW, czyli elektroniczna przepustnica, nie jest już sterowana linką. Poprawiony napęd wentylatora. Niestety przy 8200 obrotów pasek musiał zostać zmieniony i cały układ napędowy jego. Takie rzeczy jak pokrywy zaworów, pokrywy dekli rozrządowych to też są zaprojektowane i wyfrezowane z aluminium od nowa.
Układ ITB na 6 przepustnicach. Układ wydechowy, podobnie jak w poprzednim egzemplarzu, customowy z katalizatorami spełniający normy emisji Euro 4. Oczywiście staraliśmy się też zachować estetykę naszego silnika, takie jak karbonowy dolot i cały clean look, który staraliśmy się stworzyć w komorze silnika. Zwróćcie uwagę na takie detale jak zawiasy pokrywy silnika, również wyfrezowane z aluminium, pochromowane. Jedna z najważniejszych i chyba najtrudniejszych przeróbek w tym samochodzie było stworzenie tylnych błotników, łącznie z poszyciem progu, co jest wytworzone z jednego elementu, oczywiście też z karbonu. Stąd urwane kolejne 20-30 kg w porównaniu do poprzedniego egzemplarza. Zwróćcie uwagę na lakier. W słońcu staje się on totalnie zielony, piękna butelkowa zieleń. Aby nawiązać bardziej do klasycznego modelu F, zrobiliśmy wszystkie elementy, które oryginalnie w modelu 904 są czarne, zostały tutaj pochromowane. No to zapraszam teraz do wnętrza. Kluczyk do naszego samochodu oczywiście też jest customowy z napisem RCR. Totalnie nowy design wnętrza, bardzo dużo karbonu i aluminium. We wnętrzu samochodu mamy użyte przede wszystkim dwa materiały: alcantara i skóra. Skóra widnieje na siedzeniach, desce rozdzielczej i tak zwanych parapetach oraz tylnej półce. Cała reszta wnętrza jest zrobiona z dwóch kolorów alcantary. We wnętrzu zobaczycie karbonowe siedzenia prosto od Porsche. Siedzenia, panele drzwiowe, deska rozdzielcza, klamki, tylne boczki, elementy na tylnej półce. Tu wszędzie jest zastosowany widoczny karbon. Wszystko zostało przeprojektowane. Nie chcieliśmy tracić na praktyczności naszego wnętrza, dlatego zastosowaliśmy kieszenie. Totalnie nowy design deski rozdzielczej. Jednym z ciekawszych zabiegów było pozbycie się seryjnych kratek nawiewu. Cała deska powstała z jednego kawałka aluminium. Pod spodem mamy schowane radio Porsche Classic, oczywiście z nawigacją, zestawem głośno mówiącym. W tunelu środkowym mamy holder na telefon. Można go umieścić w dwóch pozycjach. Tak lub tak. Pierwszym ekranem, który... Na początku wyświetla nam się logo Reincarnation. Zwróćcie uwagę, że dookoła mamy czerwone kontrolki, które odpowiadają za shift light. Pierwszym ekranem jest oczywiście obrotomierz, na którym też wyświetlamy elektroniczną prędkość samochodu. Manetką przy kolumnie kierownicy możemy przełączyć na kolejne dwa ekrany, które pokazują nam temperaturę, ciśnienie oleju, a kolejny ekran wyświetla nam aktualny bieg. Mistrzu, dobra fura? Brałbym. Klapa silnika spełnia oczywiście swoją funkcję, nie tylko estetyczną, ale również jeżeli chodzi o dostarczanie powietrza do silnika. Centralny wlot spełnia funkcję do zasysu powietrza do chłodzenia silnika, natomiast przez boczne kratki dostaje się powietrze do systemu ITB, czyli naszego układu dolotowego. Seryjny silnik 3,6 litra został rozwiercony do 3,8. Rozkręca się on do 8200 obrotów i generuje 375 koni. Skrzynia biegów pochodzi z modelu 993, jest to 6-biegowy manual, co daje naprawdę niezłe efekty, jeżeli chodzi o przyspieszenie. W karoserii są zastosowane elementy z włókna węglowego, takie jak tylna klapa, tylny zderzak z dyfuzorem, tylny błotnik razem z progiem, przednie błotniki, przednia maska, przedni zderzak, lusterka oraz progi. Te wszystkie elementy są wytworzone z włókna węglowego, które posiada certyfikat TIF. Sterownik silnika również został zmieniony, podchodzi od EcoMaster i stosujemy najwyższy model z serii Pro. Nie zapomnieliśmy również o polepszeniu wydajności układu chłodzenia olejowego. Mamy centralną chłodnicę oleju z dodatkowymi wentylatorami, która w zupełności wystarcza nawet przy bardzo sportowej jeździe. Zobaczmy do bagażnika. Auto dostało karbonową rozpórkę, oczywiście z customowymi mocowaniami. Każdy z naszych samochodów dostaje tabliczkę znamionową z numerem seryjnym. W tylnych lampach zastosowaliśmy taki sam zabieg jak w przednim kierunkowskazie. Dostały one element chromowany. Tak samo tylny zderzak został zmodyfikowany, został obniżony o kilkadziesiąt milimetrów w porównaniu
do poprzedniego egzemplarza. Oczywiście końcówki wydechów drukowane na drukarkach 3D, tak jak cały układ wydechowy ze stali nierdzewnej. Przednia lampa jest wbudowana na komponentach LEDowych. Po bokach mamy dwa małe punkty, które odpowiadają za światła pozycyjne, natomiast dolna i górna soczewka odpowiada za światło drogowe i mijania. Cały tak zwany odblask wewnątrz lampy jest zrobiony z karbonu. Zawieszenie pochodzi od Olinsa, zostało ustawione profesjonalnie na wagach. Balans tego samochodu wynosi 49%, co jest idealnym rozłożeniem masy. Bity był! Felgi oczywiście te są customowe, nawiązują do klasycznego modelu Fuchs. Jednak jest to nasza wizja na te koła. Felgi są trzyczęściowe, 17-calowe. Przód to 9, a tył aż 11 cali szerokości. Na tył mamy zastosowaną oponę 275, natomiast z przodu jest to 225. Opony pochodzą od Michelin. Michelin, są to Pilot Sporty. Oryginalnie wlew oleju znajduje się w komorze silnika. Jednak my, przebudowując cały układ, zmieniliśmy również jego wlew, który znajduje się na tylnym błotniku. Korek jest wykonany z aluminium i karbonu, podobnie jak korek wlewu paliwa, który znajduje się w przednim błotniku. Centralna kratka odpowiada nam za chłodzenie oleju, natomiast boczne kratki to nie jest żaden fake. Odpowiadają za chłodzenie układu hamulcowego. Bardzo sprytnie udało nam się ukryć kolejne wloty powietrza, które są umieszczone w przedniej części kierunkowskazu. Seryjnie wycieraczki w modelu 964 są rozstawione szeroko. Tutaj to podszybie również zostało przebudowane, aby przybliżyć do siebie ramiona wycieraczek, co nadaje bardziej sportowego charakteru. No to co, najwyższy czas na jazdę próbną. Zobaczymy, jak to auto się prowadzi i jak przyspiesza. Zależało nam na tym, aby wszystko, czego dotyka kierowca, było wykonane z aluminium. Klamka drzwi, o których wcześniej wspominałem, dźwignia ręcznego czy dźwignia zmiany biegów. Zwróćcie uwagę też, że z aluminium nawet mamy przełączniki przy kierownicy, które obsługują nasz wyświetlacz LCD, kierunkowskazy czy wycieraczki. Manetki te udało nam się wkomponować ikonki wygrawerowane na alkantarze. Wszystkie przełączniki w radiu, w klimatyzacji czy inne funkcjonalne przełączniki również są zrobione z aluminium. Auto jest, jak wiadomo, przede wszystkim dla kierowcy, dlatego bardzo skupiliśmy się na tym, aby kierowca miał jak najlepsze odczucia z jazdy. Samochodem tym bez problemu pojedziecie w niedzielę do kościoła albo na cały dniowy track day na tor wyścigowy. Zawieszenie jest tak zestrojone, że sprawdza się naprawdę w każdych warunkach. Pomimo sportowego charakteru, auto wcale nie jest tak niskie, jakby się mogło wydawać. Bez większego problemu wjedziecie sobie na krawężnik albo polecicie po nierównej drodze i nie musicie uważać na każdą najmniejszą dziurę. Lusterka oczywiście są customowe, w pełni funkcjonalne, elektryczne oraz z podgrzewaniem. Cała deska rozdzielcza i wszystko na wysokości oczu kierowcy jest zrobione ze skóry, natomiast pod sufitkę mamy zrobioną z czarnej alkantary. To jest moja nowa miłość. Cały projekt powstał według naszego pomysłu i nazwaliśmy go RCR, Reincarnation Classic Resto Mod. Cieszymy się również, że to auto będzie jeździło po polskich drogach.